Jak to już wiadomo Państwu, no, grozi nam licytacja. O, masz. Dzień dobry. Moje nazwisko Daniel Rubinowicz. Na jutro jest wyznaczony termin licytacji mojej nieruchomości. Sąd rejonowy. Nastąpiły w egzekucji nieprawidłowości. Nie wspomniano nic, że jest to świeżo wyremontowany dom. No pachnie, ładnie pachnie, ziemia no pachnie chlebem. To jest nasza działka. Ojciec mówi, słuchaj, w tej ziemi jest twój pot, ty też tu pracowałeś? Nie życzę najgorszemu wrogowi, nie życzę takiej sytuacji, w jakiej ja znajduję się w chwili obecnej. No niestety. No i co, czekamy, bo czekajcie, za daleko poszliśmy. Nie, tu, Nie, tu, tutaj, dobra, tu, czekamy. tu. O, masz. Wiesz, jakim samochodem byli? No bo tu czarny Lexus jechał, taki SUV. Może być to i na olsztyńskich blachach. Chyba że gdzieś stanęli bliżej tam wysokiej bramy. O, idą. Szedłby drogurza. Aha, wetenasy? Dzień dobry, witam, Daniel Rubinowicz, już się poznaliśmy. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, partnerem kanału jest firma Remet CNC. Dzień dobry. Dzień dobry, my się poznamy. A to Tak. nasz bohater, tak? Dzień dobry, Romek. No mam okazję. Na żywo Tyle dzisiaj. słyszałem, a teraz mamy przy tak nieszczęśliwym Przy właśnie przy takiej sprawie. Ale spokojnie. Nazywam się Lech Obara. Jestem z zawodu radcą prawnym. Prowadzę w Olsztynie kancelarię radców prawnych i adwokatów Lech Obara i współpracownicy. Jednocześnie jestem prezesem Stowarzyszenia Centrum Praw Wykluczonych, Stowarzyszenia Patria Nostra. Nazywam się Aneta Markowska, pracuję w kancelarii mecenasa Lecha Obary. Oprócz tego jestem sekretarzem Stowarzyszenia Patria Nostra Centrum Praw Wykluczonych. Zajmuję się osobami no właśnie wykluczonymi, głównie ostatnio rolnikami, ponieważ zjawisko wykorzystywania rolników przez firmy, my to nazywamy przedsiębiorstwa lichwiarskie, w skali całego kraju narasta. Informują nas o tym nawet KOWR-y. A inwencja lichwiarzy jest nieograniczona. Dzisiaj ochrona konsumentów została postawiona na bardzo wysokim poziomie. Różnego rodzaju przepisy chronią konsumentów. A rolnicy nie wiadomo kim są tak naprawdę. A rolnicy i Czy do końca nie przedsiębiorca, jest czy konsument? rozstrzygnięte, czy to on jest biznesmen, czy to jest konsument. I w związku z tym, a ponieważ jest linia taka, która by wskazywała na to, że to jest taki biznesmen jak każdy, który fabrykę ma w dużym mieście, w związku z tym oni oferują na bardzo niekorzystnych, Biznesowych, lichwiarskich, tak? biznesowej, firmie biznesowej warunki kredytów, które jeśli my znamy, to kiedyś możemy opowiedzieć, Tak. sięgają tego, że nawet zawierając umowę, daje pełnomocnictwo do sprzedaży gospodarstwa, jeżeli nie Gdyby się mu zwróci, tak nawet podobało. po śmierci. Tak. No a firmy restrukturyzacyjne, tak zwane pseudorestrukturyzacyjne, no to jest w ogóle państwo w państwie. Panie Danielu, przed kilkoma dniami poinformował Pan o swoim nieszczęściu, który nosi nazwę licytacja komornicza, egzekucja komornicza. Zapoznaliśmy się z materiałami tej sprawy. Doszliśmy do wniosku, że możemy i będziemy się starać Panu maksymalnie pomóc. Skierowaliśmy już wczoraj pismo do komornika, a stoimy właśnie przed Urzędem Komornika Sądowego w Lidzbarku Warmińskim. W piśmie tym poinformowaliśmy o podstawowym błędzie, jakie zostały zawarte w aktach. Otóż operat szacunkowy, a więc szacunek Pana gospodarstwa został dokonany na dzień sprzed 2 lat. Tak. My mówimy, że dzisiaj po tych 2 latach powinien być dwukrotnie, jeżeli nie więcej, warta Pana działka. To jest pierwsze. Drugie, idziemy dzisiaj do komornika, by złożyć kolejne pisma, które popierają słuszność naszych żądań, zniesienia terminu licytacji i ponownego wyceny wartości Pana gospodarstwa. A więc pierwsze, mamy już wstępny operat szacunkowy,
który wskazuje, że to nie 34 zł za metr, a 60 co najmniej złote już rok temu pana działki powinny być szacowane. Te argumenty żeśmy zamieścili w piśmie, które pan aplikant osobiście przyjechał i wręczył kancelarii komorniczej. Wczoraj dostarczyłem to pismo osobiście do komornika, to jest właśnie to pismo. Nazywam się Dominik Czamlet, jestem aplikantem pierwszego roku na aplikacji radcowskiej tutaj w Olsztynie i pod kierownictwem mecenasa Lecha Obary sporządziliśmy w bardzo szybkim, ekspresowym tempie w dniu wczorajszym pismo do komornika. Złożyliśmy taki wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości, w którym wskazaliśmy na sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości pana Daniela, a także o uchylenie terminu pierwszej licytacji do czasu, w którym zostanie sporządzony nowy operat szacunkowy nieruchomości. Poseł pan Stanisław Gorczyca wystosował również prośbę, żeby w trybie artykułu 795 sąd, do którego pójdziemy następnie, Tak. spowodował, że komornik ten termin zniesie i zleci dalej. Doszliśmy do wniosku, że musimy to uczynić osobiście. Tak, termin licytacji jest jutro. I oczywiście udamy się potem do prezesa sądu, bo nim dojdą, poczta nim dotrze, nim się zapozna ktoś, to już może być po licytacji. Poseł Gorczyca uznał, że sprawa pana Daniela Rubinowicza i pana Romualda Rubinowicza ma tak ważny wymiar społeczny, że on sam będzie działał legislacyjnie, żeby sprawę wyzysku rolników, bo to jest wyzysk, na szczeblu rządowym, na szczeblu ustawowym rozwiązać raz na zawsze, żeby nie było tutaj takich sytuacji, że ktoś, kto chce spłacać swoje długi, nie ucieka przed nimi, stoi w pewnym momencie przed groźbą utraty dachu nad głową, kiedy no to państwo powinno chronić swoich słabszych obywateli. Idziemy do kancelarii komorniczej. Dzień dobry. Moje nazwisko Daniel Rubinowicz. Na jutro jest wyznaczony termin licytacji mojej nieruchomości. Tutaj moją sprawę reprezentuje pan Lech Obara z kancelarii w Olsztynie i tutaj złoży odpowiednie dokumenty. Chciałbym złożyć jeszcze raz to osobiście wręczone wczorajsze pismo o sporządzenie nowego operatu szacunkowego i zniesienie terminu. Tutaj jest wystąpienie pana posła Gorczycy, który w tej sprawie też wyraża pragnienie, żebyście państwo zapoznali się z jego stanowiskiem, żeby nasz wniosek, a faktycznie wniosek rolnika o zniesienie terminu i nową wycenę, że został uwzględniony. A również, żeby było to merytorycznie w jakiś sposób wykazane, że istnieje rzeczywiście różnica, że operat sprzed 2 lat powinien być aktualizowany. Mamy wstępną już opinię, analizę rynku dokonaną przez panią magister inżynier Barbarę Czerniecką-Rychalską. Jest to specjalistka znana od wycen. Przy czym ona wyraziła opinię, że tamta opinia jest profesjonalna, tyle że nieaktualna, bo już straciła aktualność przez 2 lata. Wypełniliśmy zadanie pierwsze, czyli dostarczyliśmy w trybie ekspresowym, a więc osobiście, te dokumenty, które potwierdzają, że nasza prośba o zniesienie terminu i nowy operat, nową wycenę jest zasadna. Tak. Potwierdza to i opinia nasza z naszej strony zrobiona, no i czynnik taki jak poparcie posła, który czuwa, że przepisy, które on stworzył, są przepisami, które są realizowane. Także idziemy do sądu. Pierwsze koty za płoty, teraz jedziemy do sądu. Jedziemy dalej. Walczyć. Pan Romek tak, gdzie się nie pojawi, ma swoje 5 minut. Super chłopaki. Czyli widzicie, drodzy Państwo, no fani taty na każdym kroku. Tutaj jakaś firma budowlana robi remont i Bartoszyc firma. chłopaki zauważyli pana Romka od razu. Bartoszyc. Podchodzą, uścisk dłoni, zdjęcie. No mecenas jest Konkretny. konkretny pan, widać w sprawie jest
jak to się mówi, obkuty bardzo mocno. Zna się na prawie. Z tego, co Będzie dało żył. się usłyszeć, to mecenas w prawie 40 lat Tak, nie no, pracuje, widać, że także- gość oblatany. mówi, no słuchaj, w sumie to no co masz, mówi, do stracenia, no mówi, no trochę kasy stracisz, nie? Tak. Ale to nie tylko, bo jeżeli firma nieuczciwie podeszła do restrukturyzacji i nie załatwili wszystko jak trzeba, to do restrukturyzacji można podchodzić raz na 10 lat. Czyli to nie jest tylko stracenie No tak, pieniędzy, ale stracenie też szansy, nie? no tak, tak. No bo nie wiadomo, ja naprawdę do końca nie jestem przekonany, jak to tam wszystko się odbyło, jak to zostało poprowadzone. Ale sam I wiesz, że no one jak przyjechały, to na dzień dobry, panie Danielu, jak pan się u nas pojawi, to 12 000 złotych. Tak. Ja mówię, że nie mam takiej kwoty, tak na klepnąć się po kieszeni, wyjąć 12 000. Nie chciałem się nigdzie zapożyczać, zadłużać na ten cel, więc potem jeszcze było kilka telefonów, mieliśmy kontakt właśnie telefoniczny z tą firmą, z tymi paniami, no i w końcu stanęło na tym, panie taką propozycję podsunęły, że przecież może pan wpłacić, ile tam pan ma tych pieniążków, dosłownie tak padło z ich ust takie pytanie, ile pan tam ma. No ja mówię, no mam 6,5 tysiąca na dzień dzisiejszy, tyle mogę na dzień dobry, tam przyjeżdżając do was z dokumentami na podpisanie umowy wpłacić. Dobrze, panie Danielu, wpłaci pan 6,5 tysiąca, resztę pieniążków rozłożymy panu na raty i tak dalej, i tak dalej. No niby wszystko było ładnie, pięknie. Wniosek do sądu faktycznie poszedł, no bo wniosek do sądu złożyć o restrukturyzację to jest najprostsza sprawa. Ale co się działo później, to tego nie wiem. A tutaj najciekawszą sprawą jest to, że na dzień zwołania zebrania wierzycieli potrzebne były dokumenty własnoręcznie przeze mnie podpisane, jako przez dłużnika. I pani nadzorca sądowy, który był dla mnie przydzielony, przysłała do mnie maila z dokumentami i telefon dostałem też, że proszę wydrukować dokumenty, własnoręcznie podpisać i wysłać do mnie listem poleconym, do mojej kancelarii, bo te dokumenty, panie Danielu, są niezbędne na dzień zwołania wierzycieli, podpisane przez pana osobiście. Ok, dokumenty wydrukowałem, podpisałem wszystko tak jak trzeba. Wysłałem listem poleconym z zaznaczeniem takiej opcji, że jeżeli przesyłka dotrze, jeżeli list moje dokumenty dotrą do kancelarii, dostanę SMS-a potwierdzającego, że przesyłka została dostarczona. Nieuchronnie zbliżał się dzień zwołania wierzycieli, głosowanie. Ja nie dostałem tego SMS-a. Zacząłem się troszeczkę niepokoić. Myślę, kurde, coś jest nie tak. No, za parę dni zebranie wierzycieli, głosowanie, kto za, kto przeciw, a tutaj no, dokumenty moje nie dotarły, bo nie dostałem SMS-a potwierdzającego. Dzwonię do pani nadzorcy, a pani nadzorca do mnie mówi, że panie Danielu, spokojnie, wszystko jest dobrze, ja pana dokumenty mam u siebie na biurku. Wszystko jest ok, nie przejmuje się pan. No i sprawa skończyła się w ten sposób, że w dzień zwołania wierzycieli nikt z firmy się do mnie nie odezwał. Jak przebiegło głosowanie, jak w ogóle to wszystko się odbyło, czy przeszła moja restrukturyzacja, czy nie przeszła. Cisza. Po kilku dniach, ja się do tej firmy też nie odzywałem, po kilku dniach wielkie zaskoczenie, bo pismo, które wysłałem z dokumentami tak bardzo potrzebnymi na dzień zwołania wierzycieli, wróciło z powrotem do mnie do domu, było 2 razy awizowane i było napisane, że przesyłka nie została dostarczona ze względu na brak możliwości dostarczenia. Kancelaria zamknięta. I teraz pytanie, jeżeli ja wysyłam dokumenty listem poleconym, jeżeli dzwonię do firmy, pytam się, oni mówią, że dokumenty są, a po tygodniu błąkania się przesyłka wraca z powrotem do mnie. To gdzie kto kłamie? To gdzie kto kłamie? Tu jest sąd. Tu jest budynek sądu, a tutaj mamy zakaz wjazdu. No teraz tu już jadę po chodniku. Ale tam jeszcze Nie wiem, czy nie zatrzymać się koło kwadratu. Słuchaj, ale tu jeszcze jedno wolne miejsce jest. Tu. Sąd rejonowy. Sąd rejonowy w Lidzbarku Warmińskim. O, Janio? No pewno, że Janio, a kto? Janio.
Dzień dobry! Dobry. No nawet policja, no super! A ja patrzyłem tam, nawet ktoś tu mówi, a to policjant. O. Byle jak się zaczęło, byle jak się kończy. A to w domu wszystko opowiem. Na tle gospodarstwa. Teraz dokonamy ważną, istotną prawnie czynność zawiadomienia prezesa Sądu Rejonowego o tym, iż naszym zdaniem i zdaniem osób, które tworzyły pisma towarzyszące naszemu pismu, nastąpiły w egzekucji nieprawidłowości, które powinny zobowiązać prezesa sądu do ich zbadania. Ponieważ na szczęście w kodeksie postępowania cywilnego jest przepis artykułu 759, który mówi, że w razie stwierdzonych nieprawidłowości sąd może z urzędu zobowiązać komornika do określonych czynności. My spodziewamy się, że uzyskamy zobowiązanie komornika do tego, że termin jutrzejszej licytacji zostanie zniesiony, że komornik zostanie zobowiązany do zlecenia aktualizacji wyceny dokonanej przez operat szacunkowy. Wycena jest rażąco zaniżona, że może dojść do naruszenia konstytucyjnych praw ochrony własności, a własności tutaj panów gospodarstwa rolnego, jeżeli by miało dojść do licytacji w oparciu o tę wycenę sprzed 2 lat. Postaramy się do pana prezesa osobiście, oczywiście na jego osobisty sekretariat, przekazać stosowne pisma. I działamy ekspresowo, bo jutro jest termin licytacji. Zarówno tutaj pierwszy kontakt, jak i kontakt u komornika świadczył, że pracownice są bardzo sympatyczne w sposób taki, który nie mogę nic zarzucić. Myśmy wcześniej dostarczyli pismo, zresztą na mailu jest to pismo naszego posła na Sejm, który popiera poprzednio pismo, które zostało doręczone, a także wstępną operat, czyli opinię analizy rynku, które potwierdza, iż nasz wniosek o zniesienie terminu jutrzejszej licytacji, a także o zobowiązanie komornika, by zlecił aktualizację operatu szacunkowego wobec jego nieaktualności, sprzed 2 lat ten wniosek dotarł do pani prezes. W trybie artykułu 759 jesteśmy przekonani, że pani prezes osobiście poradzi, zasugeruje komornikowi, ponieważ ma wszelkie narzędzia, by uczynić jutrzejszą licytację nieaktualną. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję bardzo. Ale Widzisz? słuchaj, gdzie oni stoją? Oni tam mogą stać, na tamtym parkingu, tam. No to wiesz, Tutaj to- ja nie widzę ich samochodu. No dobrze, spokojnie. Znajdziemy się w takiej metropolii. Toż to tylko Lidzbark. A to sam pan mecenas prowadzi? Nie, młody prowadzi. No i dobra. To jest nasz dom, nasze gospodarstwo, którego dotyczy sprawa. Powiem szczerze, czytałem, i jestem zaskoczony, bo z opisu, który znajdowałem w operacie szacunkowym, nie wspomniano nic, że jest to świeżo wyremontowany dom. To jest kolejny dowód na to, że stracił tamten operat sprzed 2 lat aktualność. Także dziękuję, mnie umacnia w tym, że słusznie czynimy. I jeszcze jedno, traktując to, bo ja tak traktuję, jako gniazdo rodzinne, które ja mówię, i powinno się w ostatniej kolejności. Chciałbym i tak prosiłbym Państwa, żebyście mi pokazali te inne działki, które niby czekają na sprzedaż, tak? A jednak to gniazdo zabrano się. Rozumiem? Także i to jest też nasz zarzut. Najmniej uciążliwy. No cóż, jeżeli się sprzedało, cóż wam z tych, No, z hektarów. z tych hektarów, prawda? Bez domu, bez budynku. Także umacnia mnie w tym przekonaniu, że robimy
słusznie. Proszę Państwa, przyjechałem tutaj jako 16-letni chłopiec w 1969 roku, bo tam z poprzedniego miejsca, gdzie mieszkaliśmy, wysiedliły nas PGR-y, dlatego że tam była taka planowa komasacja z gruntów, bo zostaliśmy sami. No i tu żeśmy wylądowali w 1969 roku. Ojciec tutaj połowę gospodarstwa dostał za Łaniewo, bo tak miejscowość się nazywała. Drugą połowę ojciec musiał tu dokupić. I ja oczywiście przyjechałem tu z rodzicami, z pięciorgiem rodzeństwa. Ja tu gospodarzyłem z rodzicami w 1984 roku. Rodzice szli na emeryturę. W styczniu dosłownie 1984 roku przekazali mi to gospodarstwo. No i gospodarzyłem. Z kolei przegospodarzyłem te swoje lata i już jak weszłem w wiek emerytalny, przekazałem gospodarstwo na syna. No i tu jesteśmy razem. No w międzyczasie oczywiście ożeniłem się, bo ożeniłem się w 1976 roku. Miałem żonę, no 2 synów żeśmy wychowali. No i po prostu żona zmarła mi, już będzie zaraz, w czerwcu będzie 3 lata, jak żona nie żyje. No i do tej pory jestem tu z synami. Młodszy syn ma swoją rodzinę, ma żonę, 2 dzieci, a ja jestem ze starszym synem, z Radkiem. No i prowadzimy to gospodarstwo. Pole to wszyscy uprawiamy. I młodszy syn Daniel też nam pomaga, jak są żniwa czy tego, no wiadomo, dorywczo, no, ciągniemy to. No ale tak się sprawy potoczyły, że... Ale nie oddamy. Nie oddamy, oddamy tego, że- także że- gwarantuję, że Popatrz, zrobimy syn wszystko. Daniel pewnego Tak, razu, gospod- pewne kłopoty finansowe, no tak noga się powinęła. No i tak, jak to już wiadomo Państwu, no grozi nam licytacja. Spokojnie. Także myślę, zrobimy wszystko i wierzę, że zawsze się udawało, że w oparciu o to i o prawo, i o sumienie, tych, którzy będą to prawo stosować. Domownicy, ale to już Roki to już nie domownik, tylko podwórzowy pies, że wejdzie do mieszkania, ale go się wyprosi. Jest pies Roki, są 3 koty, no oprócz tego, no cóż, jest parę sztuk inwentarza, bo są 2 byki, jest Ali, jest młody Ali, który się nazywa Ali Tu, czyli Ali z angielskiego Ali 2. I no cóż, są 3 krowy, 3 jałówki, no i jest młody byczek. Mamy w sumie 9 sztuk bydła w tej chwili. To tak jak mówię szczerze. Czyli takie klasyczne polskie gniazdo rodzinne. No, tak, no krówki trzeba wydoić, no byki trzeba na zmianę. Ja raz jednego, raz drugiego. Nie mogę 2 na spacer wypuścić, bo by była wojna. No ale panuję nad tym. No idziemy. No. No, budynki gospodarcze, proszę, idziemy. Ten dom, panie mecenasie, proszę państwa, ma 170 lat. O. No trochę go tutaj ogarnąłem, no bo elewacja się sypała, no nie. Trochę go ogarnąłem, no jeszcze, wiadomo, jeszcze przydałoby się tam dach przesypać tego, no ale w tej chwili dach jest cały. Poprawia się dachówki, no też na budynkach też nie ma, widzicie Państwo, nie ma dziur na dachach, bo ja sam wchodzę po tych dachach, jak gdzieś jest dachówka podejrzana, czy łata się osunęła, to ja sam to robię. Sam wchodzi pan? Tak, sam wchodzę i po szczycie idę. Jeszcze ja się nie boję. Chociaż No to- tak, wchodzę, naprawdę wchodzę. Tu się mieści mój warsztat, tu u Niemca stały konie, a ja że z tego względu, że proszę zobaczyć, mam tu warsztat, tu jest ta słynna wiertarka, która też jest, pamięta czasy może przed I wojny światowej, ale jest na chodzie. Wszystko gra. O, Tak, ciągnie wiertło. Ona ma, proszę pana, grubo ponad 100, ona tak jak ta wiertarka. Grubo ponad 100 lat, ma słynne kowalskie imadło, naprawdę bardzo mocne, tak? Nie boi to jeszcze Prusy Wschodnie pamiętam. Tak jak ta wiertarka ma ponad 100 lat, to te imadło też ma ponad 100 lat. No stół warsztatowy to ja zrobiłem sam. Jak tutaj wchodziłem z tym warsztatem, bo tu u Niemca stały konie, stało 12 koni roboczych, bo są żłoby. Jeszcze kółka są na żłobach, gdzieś tutaj są kółka. Tam, o, jest kółeczko za szlifierką. Tu wiązane były konie. Jest kółeczko. A ja to zalałem betonem, bo jak weszłem z warsztatem, bo tam za ścianą jest dość miejsca dla bydła, bo tam mogą stać jeszcze 40 sztuk bydła za ścianą, bo obora ma 42 metry długości. No i tu są te moje maszyny. No panie mecenasie, to jest nasza obora. Na tej części jest warsztat, tam natomiast jest część dla bydła. Na strychu jest miejsce na siano, na słomę. Tak jak widać, budynek jest wysoki, duży budynek. Ma 42 metry długości, 12 metrów szerokości. No, tutaj mamy stodołę. Ale to winogrona tam są, Tam tak? tam no są ładnie. winogrona. To, Pół dzikie, ale są winogrona. Ale są. Tam mamy stodołę.
No tu nasze są te ciągniki stare, ale na chodzie tam staramy się one, żeby jak to się mówi koła, żeby koła im się kręciły. No i za ciągnikami jest, panie mecenasie, stodoła, też nie mała, przepraszam, bo No, jest... nie mała, nie Bo mała. nie mała, bo jest tam bodajże... Widzę bocian. Tak, bociany też są. No podobno już lecą, podobno już są w Czeka Polsce. ich. Tak. Gniazdo czeka na Tak, bociana. stodoła też jak widać nie mała jest, bo jest tam, bo też jest coś koło 30 metrów ma długości i proszę pana i 12 szerokości ma tak jak obora. Duża Aha. stodoła jest. Jestem ciekaw te traktory, jak oni wyceniali. Właśnie, ale to już my zerkniemy, wie pan. No. Nie, ale akurat No. oni traktorów nie opisywali. Nie Tutaj- czyli nie, oni nie, ziemia coś. Ziemia, Nie. budynki, tak. Ziemia, Żadnych dobra. maszyn i inwentarza nic nie opisywali, nie. Chociaż na pewno pan komornik też wie, że inwentarz jest, no bo trudno, żeby ktoś o tym byku nie słyszał. No nie. Jasne. Nie, dobrze. Panie mecenasie, to jest ten byk, bohater tych pierwszych filmów, właśnie na nim właśnie jechałem z lasu, kiedy zauważył mnie pewien człowiek. Nie no, uważam, jest to głębokie przeżycie dla mnie. Nigdy nie wiedziałem, że byk może być takim ważnym tym, można powiedzieć, aktorem, bo to on chyba też występuje. Tak, Tutaj, no. przede wszystkim Ali, ważny aktor. No, czyli role takie te ciemne. Ale gra, ogląda nie? się To na jak pana. groźny. Ogląda się na pana. To jest i ratowanie byka i przede wszystkim gospodarstwa. Bo gospodarstwo... No właśnie, i teraz pomyślmy, gdyby padło gospodarstwo, to również poszedłby byk w jakieś No tak, no. cudze, być najprędzej- może nieuprawnione, być może szkodliwe. Najprędzej na rzecz, panie mecenasie. albo życie kara śmierci. No. Tak, bo Tak, to no, byka. niestety, No, to. I uważam, że jest sens. Jest sens. Jest sens. Gospodarstwo, a także Tak. tutaj- No i przecież jest drugi byk, zaraz za chwilę go Także- wyprowadzę. mnie się wydaje, że musimy zrobić wszystko, żeby nie tylko to gospodarstwo zostało Tak. w tych rękach, Tak, ale także i, tak i te zwierzęta. i te zwierzęta. Nie, I te zwierzęta, i to bo- tak już najbardziej Bo naprawdę, poważnie mówię. gdzie się wtedy z tym podziać? No tylko na rzeź to wysłać. Panie mecenasie, jak pan myśli, jak to się teraz wszystko potoczy po złożeniu tych dokumentów wszystkich i tak dalej? Czy komornik zawiesi termin licytacji, czy nie? Moim zdaniem, że przy tym, cośmy uczynili, Tak. wie pan, te nagromadzenie tego jakby potwierdzenia tego, co my mówimy. Tak. Bo my mówimy o prawie, mówimy o różnicach wartości i nagle mamy już operat. Już mamy zainteresowanie tych, którzy w jakiś sposób tworzyli to prawo. Tak. Nie? I myślę, musi być gdzieś rozsądek. Moje doświadczenie uczy, że to są ludzie rozsądni, bo on nie ma jakiegoś interesu, żeby pozbawić. Oczywiście on chciał sprzedać. Mają swoją, pamięta pan, Tak. ten udział jego jest w pracy. Chce sprzedawać coś, co mu przyniesie dla niego, tak? Dla wierzyciela Tak. zaspokojenie, a przede wszystkim uczyni to szybko. Co on będzie się bawił z ziemią? Kiedy mówi, przyjdź, masz gospodarstwo i nikt nie, że mieszkają ludzie. I ci, którzy nabywają, powinni mieć też świadomość, że to wcale to nie jest tak, że gospodarstwem wyjdziecie. Ale my w ogóle nie mówmy o tym. Uważam, że gospodarstwo powinno tak, byłbym całe życie, ileś prowadziłem tych spraw i byłbym ogromnie zawiedziony, gdyby z tego terminu nie zmienili. Tak. I wtedy zaczynamy też, tak jak oni mówią, drugi etap, my zaczynamy też drugi etap. Ela. Jakby pan zajechał, wie pan, do sądu, albo ty przyjechać z pismem, to wie pan, Ale do to komornika, ale- do sądu, jak będziemy zażalenia Tak, czynić tak. i zapytać się, gdzie parking, bo nie może pan wejść tam. Tak, żeby się wszyscy byli zdziwieni i by zrozumieli, że to jest nietypowa sprawa. Tak, to jest nietypowa. wie pan, no tak. Gdzie ja bym się z nimi podział, panie mecenasie, No właśnie, prawda? nie no. Jakby mnie stąd wykurzyli. No, Chodź, no. puszczę go, poleci. Chodź. Stój. Prr. Hop. Prr, mówię, spokojnie. Helta, hej, ruszaj. A, i co, i teraz na wybiegu, tak? Tak, pójdzie do czochradła. Ta szczotka wisiała po ręku tak równo, tyle od tego. Już jest tak zdeformowana, rura jest u góry zgięta. Ale to po naderwana. co to czochradło tak Żeby ciebie... mógł się grzbiet wyczochrać, to szczotka A. jest. To jest czochradło takie typowe dla bydła. I on je skasował.
Jeszcze mówię, o zaraz będzie O, atakował. no, Tak, tak. A O. widzisz. A ono chodziło tylko tak, obracało się A. i zaraz będzie atakował ale z rozpędu. I jeszcze jedno podejście, drugie i szczotka na ziemię spadnie. Tam przyjdziemy przez bramę i pokażę Państwu pole. Tu, panie mecenasie, proszę. To teraz w miarę sucho jest. Cóż, to jest nasza działka. Ten las to już nie jest nasz. Las to jest sąsiada i granica leci tak las prosto do starej linii torowiska. Aha. Tak leci granica. Na dole tam prosto i później tam jeszcze za tym lasem to jest nasze pole. No i tu jest w sumie 20, około 25 hektarów tak. fizycznych. No i na tą stronę idzie tutaj tak, ta trawka za tą drogą, to jest nasza, ta taka zielona. Bo ja przecież tutaj, jak ojciec powiedział do mnie, bo ja kiedyś chciałem po prostu stąd wyjechać i pracować w Bieszczadach, na ciągnikach, drzewo zrywać i tak dalej. Ojciec mówi, słuchaj, w tej ziemi jest twój pot, ty też tu pracowałeś, no bo ja po prostu od 13 czy 14 roku życia to już ja końmi w polu pracowałem, ojciec mnie nauczył. Tak. I ojciec mówi, słuchaj, w tej ziemi jest twój pot, pojedziesz gdzieś tam w te Bieszczady tego, no pracowałem pół roku na ciągnikach w Bieszczadach, drzewo z lasu wywoziłem, ale to było po wojsku. No i posłuchałem ojca, wróciłem, ożeniłem się, no i zostałem po dziś dzień. Ja te pola tutaj końmi orałem, bronowałem, jak powiedział Pawlak i Kargul, to nasza ziemia z krużewników. No pachnie, ładnie pachnie, ziemia to pachnie chlebem, bo na ziemi chleb rośnie. My to się takiej, wiesz, więzi z ziemią, to my rzadko słyszymy, nie? A to jest to. Jest to. Jest, no bo człowiek No, także tyle lat tu pracował i teraz ktoś by chciał to za grosze sprzedać, no to ja, że tak powiem, no to nie. przykro jest, Tak jak jest. tutaj mówimy ojcowizna, ja Tak. mówię gniazdo. Po prostu jest taki związek emocjonalny, wie pan, każdego. Tak. Żeby sobie wyobrazić, to trzeba wyobrazić jakby nasze mieszkania. Gdzieś nasze domy, mieszkania. No ktoś, Nagle ktoś podniósł rękę i próbował no ja tutaj jednak przecież- uczynić to, mało tego, uczynić to za bezcen. Ja wierzę w to, że i wierzyciele, jeżeli by widzieli szansę, wie pan, to jest zabezpieczenie przecież. To nie jest, że ktoś obiecuje, że spłaci. Rozumiem? Nie, to jest, każda złotówka jest zabezpieczona w tym. no Tylko tak. trzeba rozmawiać. Gospodarstwo przejęłem po rodzicach w 2007 roku. Tak, bo w 2005 roku pobieraliśmy się z żoną. W 2006 roku rodziła nam się córka Patrycja. No a w 2007 roku przejąłem gospodarstwo po rodzicach. W 2007 roku notarialnie rodzice przepisali na mnie gospodarstwo, ziemię, budynki. No i tak już od tego czasu zaczęła się pełna przygoda moja z rolnictwem, z gospodarstwem. Gospodarstwo próbowałem po przejęciu dalej kultywować to, co już tata zaczął, czyli przekierunkować je na chów bydła mięsnego. Różnie bywało, różne były te koleje losu. Raz było lepiej, raz gorzej, raz z górki, raz mocno pod górę. Ciężko jest przy tej hodowli i przy niewielkiej ilości sztuk utrzymać płynność finansową gospodarstwa. A dlaczego? No bo nie mamy tego stałego dopływu gotówki. Nie mamy co miesiąc pieniążków, jak na przykład jest to w przypadku, no nie wiem, taki najprostszy przykład, gospodarstwo mleczne, gdzie na przykład co miesiąc jest wiem, że są bardzo duże obciążenia, wydatki, ale co miesiąc jest ta wypłata za mleko. Pieniążki za mleko spływają. No tutaj w przypadku moim hodowli bydła mięsnego, no tutaj było różnie. Były nieraz takie okresy, że przez 5, nawet pamiętam taki czas, kiedy przez 7 miesięcy nie miałem praktycznie żadnego wpływu pieniążków do gospodarstwa. No bardzo ciężko jest utrzymać tą płynność finansową, bo wiadomo, pieniążki potrzebne są każdego dnia. Gdyby to była jakaś bardzo duża sprzedaż, gdyby tych sztuk do sprzedania było dużo, duży zastrzyk gotówki, leży to na koncie i co miesiąc mogę sobie z tego pobierać. No w moim przypadku tak nie było. To dopiero były jakieś tam początki tej zakładania tej hodowli i tak dalej. Dążyłem do tego, żeby tych sztuk było coraz więcej. Popełniłem taki jeden
po drodze popełniłem taki jeden bardzo poważny błąd. Zacząłem się posiłkować kredytami. Były to kredyty gotówkowe, takie kredyty, na które nie trzeba było specjalnych dokumentów, jakichś tam nie wiadomo jakich zaświadczeń, nie wiadomo jakich wielkich procedur. Po prostu dowód osobisty, jakieś tam zaświadczenie z gminy o posiadanych hektarach, o uzyskiwanych dochodach z tych hektarów. Ewentualnie pamiętam, że wymagane też było czasami zaświadczenie o tym, że ma się płatności obszarowych i taki bank jeden, drugi udzielał na prędce takiego kredytu. Zwykle to odbywało się w ten sposób, że jednego dnia składałem wniosek, a na drugi dzień już pieniążki były na koncie. Z początku, jak miałem taki jeden, drugi kredyt do spłacenia, dawałem radę, ale potem sytuacja, i tutaj może ktoś nie wierzyć, naprawdę może sytuacja wymknąć się spod kontroli, bo tracimy płynność finansową, mam jeden kredyt do spłacenia, biorę drugi, żeby spłacać ten pierwszy, potem brakuje na drugi, na pierwszy, więc muszę posiłkować się jeszcze trzecim i zabrnąłem w tak zwany kozi róg. Straciłem totalnie płynność finansową, straciłem zdolność kredytową, żaden bank już więcej mi kredytów nie chciał udzielić, no i dobrze, bo ile można, no i w kilku przypadkach posiłkowałem się kredytami udzielonymi przez jakieś tam firmy pożyczkowe, pozabankowe tak zwane. Tylko że to już były inne kredyty, mniejsze kwoty, na krótszy okres. No i w ten sposób napytałem sobie biedy. W ten sposób znalazłem się w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jestem. Ktoś powie, nie kupił nowego ciągnika i jeździ starym samochodem i ma długi, o co kaman, nie? Naprawdę niewiele trzeba, żeby w takim czymś się znaleźć. A ja i moje gospodarstwo na dzień dzisiejszy jesteśmy tego najlepszym przykładem. I doszedłem do takiej sytuacji, że dzisiaj moje gospodarstwo zostało wystawione na licytację komorniczą. Same siedlisko, dom mieszkalny, budynki gospodarcze i to, co jest pod siedliskiem, kawałek ziemi, tam jest około hektar 60. Jest mi z tym bardzo źle. Nie ma godziny w tej chwili w moim życiu, nie ma chwili, żebym o tej sprawie nie myślał. Są nieprzespane noce. Jeżeli noc się prześpi, to człowiek budzi się rano skoro świt i ma w głowie tylko jedno, co będzie dalej. I tutaj naprawdę przestrzegam wszystkich, bo kiedyś to po prostu nie wierzyłem w takie coś, że tak można popaść w taką, jak to powiedzieć, takie zamotanie się, że po prostu człowiek nie myśli o niczym innym, jak tylko gdzie dostanę kolejny kredyt, żeby spłacać te zobowiązania, które już mam. Prawda jest taka, że każdy kolejny kredyt to był na coraz gorszych warunkach, z coraz większą prowizją, z coraz większym oprocentowaniem, z coraz większą ratą miesięczną i tutaj po prostu pętla kredytowa się zacisnęła. Zacisnęła się i trzyma. I dzisiaj nie wiem, co będzie. W międzyczasie, jak właśnie przyszły ten trudny czas, kiedy już brakowało na spłatę rat, to niestety, ale musiałem bydełko wyprzedać. Zostało w oborze minimum. Zostało, na dzień dzisiejszy mamy 9 sztuk bydła w oborze. Po prostu, a ja, cóż, żeby zarabiać na chleb, na takie codzienne utrzymanie się i tak dalej, to już od 5 dobrych lat pracuję i żeby po prostu zarabiać jakieś pieniążki, żeby było na codzienne życie, na chleb i na opłaty. Teraz mamy wyznaczony termin na jutro, na ostatnią chwilę. Pan mecenas Lech Obara z Olsztyna postanowił, że po prostu spróbuje podjąć walkę, spróbuje znaleźć pewne niedociągnięcia, a już te niedociągnięcia znalazł ze strony pana komornika. Dla mnie osobiście kładzie na mojej osobie bardzo wielki wstyd, wielki żal do samego siebie. Dlaczego wcześniej nie zareagowałem, dlaczego wcześniej nie przerwałem tego wszystkiego, nie ratowałem się w inny sposób. Nie chciałem, żeby ktokolwiek o sprawie wiedział, ale wiadomo, takie sprawy
nie da się zachować w tajemnicy i prędzej czy później sąsiedzi, znajomi, otoczenie, w którym się człowiek obraca, o wszystkim się dowiedzą. Tak też było w moim przypadku, tym bardziej, że tata jest zaklinaczem byków, prowadzi kanał i gdzieś tam ktoś w komentarzu właśnie podał link do licytacji komorniczej mojego gospodarstwa. No i wtedy osoba, która prowadzi taty kanał, Jakub, odezwał się do mnie. Jakub Starowiejski jest wydawcą gazety i prowadzi kanał taty. Romek Zaklinacz Byków, wszystkim znany. No i tu mówi: Daniel, co się dzieje? Mówi: gospodarstwo wystawione na licytację. Mówi: czemu nic nie mówiłeś? Ja mówię: słuchaj, Jakub, nie mówiłem nic, bo jest mi ogromny wstyd. Jest mi po prostu wstyd za to, co się stało. No on mówi: słuchaj, mamy jeszcze 2 tygodnie, musimy działać. Mówi: ja zanim zadzwoniłem, mówi, do ciebie, zanim po prostu przed naszą rozmową jeszcze już kontaktowałem się z zaprzyjaźnioną kancelarią prawną w Olsztynie. Rozmawiałem z panem mecenasem Obarą, z panem mecenasem Lechem Obarą i musimy podjąć walkę. Musimy podjąć walkę. Mówi: zbieraj wszystkie dokumenty, które są niezbędne. Mówi: zaraz podeślę ci SMS-a, co masz ze sobą wziąć. I jutro, mówi, spotykamy się w Olsztynie i uderzamy do pana mecenasa i będziemy radzili, będziemy myśleli nad tym, czy w ogóle uda się jeszcze cokolwiek zrobić i jak tą sytuację taką patową uratować. I tak też się stało. Następnego dnia już byłem w Olsztynie, spotkaliśmy się z Jakubem, udaliśmy się do kancelarii, podjęliśmy na szybkości walkę, żeby jednak to wszystko jeszcze uratować. Oddaję się pracy zawodowej, chociaż związanej z rolnictwem. Nie ma czasu. Kiedyś jak pracowałem tylko u siebie na gospodarstwie, to bardzo często w lato stawałem i ten cały rów tutaj wykaszałem i tutaj był taki porządek. Teraz niestety są sprawy ważniejsze. Powiem tak, bardzo lubię bardzo lubię to, co robię. Nie wyobrażam siebie na jakiejś tam innej płaszczyźnie, jeżeli chodzi o pracę. A ile godzin pracuję? 12 godzin w pracy, 6 dni w tygodniu. Wieczorem kładę się spać, zasnąć nie można, bo w głowie jest jedno. Moja sytuacja. Czy da się to odwrócić? Nie wiem, po prostu nie wiem. Gdyby mi na tym wszystkim nie zależało, to bym powiedział: no dobra, stało się, co, mam długi, mam niespłacone jakieś tam kredyty, można iść pod sklep, usiąść z kolegami, wypić po piwku, będzie fajnie, jutro można zrobić to samo, ale nie tędy droga. Postanowiłem o to zawalczyć. Jeszcze mam wielką nadzieję, że jakoś to wszystko odzyskamy, że spłacę te swoje długi, bo to nie jest tak, że ja chcę od tego uciec, tego nie spłacić, bo gdybym chciał tak zrobić, to dawno bym próbował tą ziemię po prostu sprzedać cichcem, czy na kogoś innego, czy tak dalej, ale nie wstaję każdego dnia rano, poranna toaleta, kawa do termosu, kanapki do plecaka, jedziemy do pracy. Po pracy, jeżeli wracamy, jest jeszcze, teraz jak przyszła wiosna, to już jest tak codziennie widniej, po pracy jeszcze wracam, jeżeli jest jeszcze w miarę widno i można coś tam w domu porobić, to jeszcze jak najbardziej coś tam się tutaj ogarnia. No i co? I jest wielka nadzieja, że jednak jakoś to wszystko wyjdzie na prostą. Jest o co walczyć, bo naprawdę zależy mi na tym. To nie jest tak, że mi na tym nie zależy. I to nie jest tak, że nie chcę spłacić swoich długów. Jak najbardziej. Mam 2 ręce, mam głowę i staram się robić wszystko, żeby po prostu to jakoś to wyprowadzić na prostą. Ja kiedyś sam w to nie wierzyłem. Ale to jest jak z człowiekiem nadużywającym alkohol. Dla mnie na przykład dziwne jest, że ktoś musi codziennie napić się alkoholu.
Tak samo tutaj ja, no kiedyś nie wierzyłem, że można popaść w takie coś, że nabrać tyle kredytów, że po prostu już przychodzi taki dzień, że nie masz praktycznie nic do sprzedania, nie masz pieniędzy, a banki się dopominają, żeby spłacać kolejne raty. I kiedyś też takie dla mnie to było nie do pojęcia, niestety, ale bardzo szybko i tutaj wystarczy naprawdę chwila nieuwagi, żeby po prostu znaleźć się w takiej sytuacji. Sama tu wypowiedź przed kamerą to już jest dla mnie wielkie wyzwanie, otworzyć się i powiedzieć tą całą prawdę. No, wstyd mi jest, no ale co mogę zrobić? No, możemy tylko dalej walczyć. Nie życzę najgorszemu wrogowi, nie życzę takiej sytuacji, w jakiej ja znajduję się w chwili obecnej, bo to jest po prostu koszmar. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Kacpra Rogoza, Łukasza Tredera, Marcina Kozuba oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.